Dobry, zapowiada się świetny odcinek. A dzisiaj zakaz LNG wisi w powietrzu. Niedobór prochu na świecie. Inflacja przebiła najgorsze prognozy Banku Centralnego i rządu. Propaganda wykorzystała amerykańskie gwiazdy sportu i filmu. Biznes spożywczy obawia się niepokojów społecznych. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy w ten piękny, słoneczny, poniedziałkowy poranek. Dzisiaj 11 grudnia 2023, a skoro poniedziałek, zaczynamy z codziennym ekonomicznym przeglądem informacji prosto z Rosji. I teraz ja mam powiedzieć dzień dobry. I przejść do informacji. Cieszę się, że Was znowu widzę na czacie. Przechodzimy do informacji krótkich, czy do Twojego paska? Przechodzimy do mojego paska. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rosyjską giełdę, to w sumie jest bez zmian, dosyć niskie wartości. RTS nie jest w stanie podnieść się cały czas po ostatnich spadkach. No i mamy mniej więcej okolice 105. Jeżeli chodzi o dolary, euro i inne dewizy, no to jest mniej więcej stabilizacja. Na jednych mamy wzrost, na innych spadek. Tutaj mamy okolice 91, 92 za dolara, 98, 99 za euro. Jeżeli chodzi o juana, to mamy 12,74. Natomiast jeżeli chodzi o Urals, po piątkowych wzrostach na Brencie, dzisiaj mamy podobne wzrosty na Uralsie, troszeczkę mniejsze, nadal poniżej price capu, czyli 57. Natomiast dzisiaj negatywnie zaskakuje rosyjski gaz, bo znowuż zeszliśmy poniżej 40 za megawattogodzinę. No i dzisiaj dosyć mocny spadek, 5%. Dlaczego? Wyjrzyjcie przez okno. Mamy odwilż, a skoro mamy odwilż, no to ceny gazu spadają. Skoro mamy odwilż, to też brakuje jaj. W obwodzie białgorodzkim ograniczono sprzedaż jaj do jednej osoby, właściwie do 24. 2 tuziny to 24, ludzie, poniedziałek. Do 2 tuzinów jaj na jedną osobę. W internecie można znaleźć bardzo długie kolejki bardzo niezadowolonych Rosjan, którzy czekają, aby kupić sobie jajka. A to nie jest, słuchajcie, jedyny region, gdzie brakuje tych jaj. Z wielu miejsc Rosji dochodzą informacje, że brakuje jaj, brakuje kurczaków. Rząd zarządził awaryjne zakupy. Zobaczymy, skąd te jaja i kurczaki zostaną kupione. Mówi się o Turcji i mówi się o Unii Europejskiej. A jako Unii Europejskiej, to być może będą to jaja z Polski. Tak. Ukraina nie jest gotowa. Słuchajcie, tak. Ukraina jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Tak powiedziała Marian Carey, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych. Ukraina nie jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Tak powiedziała Marian Carey, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych słowackiego parlamentu. Okej, czyli nie jest, bo tu nie jest. Można byłoby się Rosyjskie wojsko na Ukrainie dąży do przejęcia i utrzymania inicjatywy przed wyborami prezydenckimi w marcu, podejmując operacje ofensywne na kilku odcinkach frontu. Tak podaje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Natomiast jest taka drobna uwaga, prezydent Putin miał czekać z obwieszczeniem swojego startu w wyborach do jakiegoś sukcesu wojskowego, no i kurczę się nie doczekał, no i musiał się zgłosić, bo w końcu zbliżają się coraz bardziej te wybory. Został zgłoszony, przypominam, został zgłoszony przez bohatera, znaczy zbrodniarza wojennego w ostatni piątek. Natomiast mamy informacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie administracja prezydenta Joe Bidena jest gotowa zaostrzyć politykę imigracyjną i przyspieszyć deportację uchodźców, aby skłonić Partię Republikańską w Kongresie do zatwierdzenia pomocy dla
Ukrainy i Izraela. Tak informuje Reuters. Czyli negocjacje trwają i myślę, że to się skończy pozytywnie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych, spotka się z prezydentem, przewodniczącym Izby Reprezentantów, republikaninem Mike'em Johnsonem i wygłosi przemówienie w Senacie. I słuchajcie, po co on tam leci? No po to, co wcześniej powiedzieliśmy. No właśnie. Natomiast premier Węgier Orbán odbył krótkie spotkanie z prezydentem Zełańskim w Buenos Aires. Politycy omówili kwestię przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast już dzisiaj Słowackie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych wznowi bezterminową blokadę jedynego samochodowego punktu kontrolnego na granicy z Ukrainą. Czyli takie same działania jak u nas. Tak, no one wcześniej też były, to jak gdyby wznawiają. Władze Ukrainy oczekują otrzymania 150 samolotów bojowych z krajów zachodnich, które zastąpią sprzęt sowiecki. Tak powiedział przedstawiciel Sił Zbrojnych Ukrainy. Głównym samolotem bojowym Ukrainy ma być F-16. Trwają też konsultacje w sprawie przekazania Kijowowi szwedzkich Gripenów. Tak. Ukraina może odmówić udziału w Igrzyskach Olimpijskich we Francji w tym roku, w przyszłym roku, bo mamy grudzień, jeśli Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zmieni swojego stanowiska w sprawie dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów. Przypominam, Komitet Olimpijski zgodził się, aby startowali ci sportowcy pod neutralnymi barwami, no ale to jest dla wielu krajów i wielu ludzi niewystarczająca kara. Tak, zobaczymy, ile tych sportowców zostanie dopuszczonych. Na ten moment 60 sportowców posiada minima olimpijskie. Rosjanie nie startowali przez ostatni czas. No teraz podobno mają startować wszędzie, gdzie tylko mogą, żeby osiągnąć tego typu minima. Zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Mamy informacje odnośnie cen mieszkań na wynajem, o tym mówiliśmy, dzisiaj też będziemy mówić przy inflacji. Ceny mieszkań na wynajem średnio w dużych miastach w Rosji wzrosły o 25%. Winne oczywiście jest inflacja oraz kredyty. Dlaczego kredyty? No dlatego, że ich jest coraz mniej, jeżeli chodzi o kredyty komercyjne. Tak, mieliśmy jakiś czas temu takie szczegółowe omówienie tego tematu. Azerbejdżan rozmawia o nowych wolumenach dostaw gazu do Bułgarii. Azerbejdżan dostarczy w tym roku około 1 miliard metrów sześciennych gazu do tego kraju. Temat Azerbejdżanu i zwiększających się wolumenów z tego kraju do Europy też już omawialiśmy jakiś czas temu. Wszystko idzie właśnie w tym kierunku. A skoro jesteśmy przy gazie, to troszeczkę na temat LNG, ale nie tylko, ponieważ z piątku mamy informację, że Rada Unii Europejskiej i Parlament wstępnie uzgodniły zakrojone na szeroką skalę restrykcje wobec rosyjskich dostawców gazów, przede wszystkim Gazpromu i Nowateku. Dzięki tym restrykcjom kraje Unii Europejskiej będą mogły zakazać dostawcom z Federacji Rosyjskiej dostępu do infrastruktury przesyłowej gazu, w tym terminali LNG na poziomie krajowym. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że europejskie firmy mogą teraz bezkarnie przerwać i zerwać długoterminowe kontrakty z rosyjskimi dostawcami. Do tej pory firmy typu Total i spółka twierdziły, że nie mogą tego zrobić i ten gaz musi być dostarczany, bo wiązałoby to się z wysokimi odszkodowaniami. Tutaj Unia Europejska wychodzi naprzeciw, no i nowe rozporządzenia pozwalają w sumie zerwać w dowolnym momencie bez płacenia wielomiliardowych kar. No tutaj zobaczymy, czy obecni odbiorcy będą chcieli to robić, natomiast trzeba liczyć się z jakimiś naciskami ze strony Parlamentu i Komisji Europejskiej w stosunku już do konkretnych firm, żeby w 2024 to pewnie będzie jakiś proces, ale żeby powoli odstępować od rosyjskiego gazu. I tutaj to rozporządzenie będzie zawierało przepisy pozwalające państwom członkowskim na przyjęcie
ograniczeń dostaw gazu ziemnego, w tym LNG z Federacji Rosyjskiej lub Białorusi. A więc może też być tak, że nie tylko będą naciski na poszczególne kraje, poszczególne firmy, ale również na kraje i być może w ramach już danego kraju może zostać przyjęta ustawa czy rozporządzenie, które będzie narzucało firmom, jeżeli one same nie będą chciały, rezygnować z rosyjskich dostaw, że, prawda, że te dostawy będą czy czasowo, czy w jakimś dłuższym terminie wyłączone. Paweł, a mam pytanie, bo nie jest tak, że część z tych kontraktów może być niekorzystnie podpisana gdzieś tam na górce i w tym momencie Może nawet być warto też, by było to zerwać i przejść na przykład na rynek taki. Tak, i tu bardzo dobry poruszyłeś. Może w przypadku long termów być, bo teraz mamy sytuację, że ten gaz, jeżeli na przykład kontrakt był zawierany przykładowo 2 lata temu czy rok temu, a takie kontrakty były podpisywane, może się okazać, że teraz bardziej opłacalne jest zerwać. No i problem jest tylko, wiesz, czy podpisać, tak? Bo może też być sytuacja taka, że oni mogą zerwać i jeszcze raz negocjować z Rosjanami. Co też nie jest złym powodem, wiesz. Pomimo tego, że, bo teoretycznie jeszcze zakazu nie mają. Mhm. Natomiast no, będzie to trudne, ale może się okazać, że z innych kierunków nawet ten gaz amerykański czy katarski może być tańszy i bardziej konkurencyjny. A więc tutaj na pewno jakiś procent spadnie Rosjanom. Pytanie, jak szybko, bo to będzie proces moim zdaniem. Wiesz, na początku coś zostanie zerwane, potem za pół roku, potem za rok. I jak to w Unii Europejskiej i z tego typu dostawami będzie to trwało. Chociaż ja myślę, że nawet w całym 2024 oprócz Węgier i Austrii to wszyscy się zawiną z tym rosyjskim gazem. Natomiast jak to wygląda w liczbach, bo do tej pory tylko Wielka Brytania, Polska i kraje bałtyckie zrezygnowały całkowicie z rosyjskiego LNG. W okresie styczeń-listopad no tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o dostawy, jest Hiszpania 4,43 miliona ton, Belgia 4,3, Francja, potem Holandia, Grecja, Finlandia i na końcu Szwecja. No tutaj widzimy, że w 2024, jeżeli chodzi o dostawę gazu, połowa mniej więcej LNG, druga połowa no to gaz dostarczany właśnie tą południową nitką przez Ukrainę, no i to jest około 45 to trochę na wyrost coś tutaj daje, około 40 miliardów metrów sześciennych, a jeszcze 2 lata temu było to 155, a więc mamy spadek, myślę, że jeszcze jest z czego spadać. Tak, myślę, że koniec końców może się to jeszcze o kilkanaście procent zmniejszyć w przyszłym roku. A ja przechodzę do następnego tematu. Słuchajcie, jest na świecie niedobór prochu. Niedobór prochu, który zaczyna być odczuwalny na świecie, spowoduje w przyszłym roku światowy wzrost cen amunicji. Tak przynajmniej poinformowała klientów amerykańska firma Vista Outdoor, będąca właścicielem producentów broni i amunicji. W związku z wydarzeniami na świecie, nasi dostawcy powiadomili nas o bezprecedensowym zapotrzebowaniu i spodziewanym światowym niedoborze prochu, co skutkuje znacznym wzrostem naszych cen. Jesteśmy zmuszeni podnieść ceny, aby zrównoważyć te koszty, stwierdził wiceprezes firmy Brett Nelson. Wśród firm, które podniosą ceny, mamy takie firmy jak Remington, Alliant Powder, CCI, Federal i jeszcze kilka innych, których i tak pewnie nikt z nas nie zna. Jednocześnie Vista Outdoor obiecała dalsze wspieranie ukraińskich sił zbrojnych. W marcu przyszłego roku firma wyśle do Kijowa 1 milion sztuk amunicji. Tutaj nie mam dokładnych szczegółów, jaka to amunicja, tylko ilość. To podkreśla, jak ważna jest druga poprawka w Ameryce i pokazuje zdolność amerykańskich producentów do dostarczania amunicji naszym sojusznikom. Od dawna wspieramy ukraińską armię i będziemy nadal to robić. W tych globalnych wysiłkach trzeba zjednoczenia na rzecz demokracji, stwierdziła firma w oświadczeniu. I to pokazuje, jak konflikt na taką skalę weryfikuje wiele rzeczy. Myślę, że mało kto z nas potrafił sobie wyobrazić konflikt na taką skalę i widocznie biznesy też nie.
I w tym momencie na świecie jest po prostu za mało fabryk, które produkują tak newralgiczny składnik jak proch strzelniczy. Może to pokazać przy ewentualnej wielkiej wojnie, co trzeba robić. I to też pokazuje, jakie cele strategiczne są dla obu stron po prostu takie fabryki prochu, bo jeżeli jest taki brak przy bądź co bądź nie aż tak dużym konflikcie, jak mógłby być na przykład światowy konflikt, świat nie jest przygotowany na to. Po prostu brakuje prochu. Kto by się spodziewał? Ja nie. Paweł? Ty? Ja tak. Myślę, Tak, że ogólnie jeżeli chodzi o uzbrojenie, no duży konflikt, a też mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, potencjalne konflikty w innych miejscach, wiele krajów się zbroi, w tym Polska, a więc tutaj te zakupy i amunicji następują, więc że brakuje prochu, to jakoś nie jestem zaskoczony. Tego prochu brakuje też w Rosji, to jest jeden z większych problemów, po tym jakim w Czelabińsku wybuchła fabryka, cały czas się nie mogą chyba do końca z tym podnieść, pomimo tego, że oczywiście niektórzy eksperci w Polsce twierdzą, że amunicja idzie, no jest dostarczona regularnie, tak do końca nie jest i to jest też problemem, muszą się posiłkować zewnętrznymi dostawami. Słuchaj, przepraszam, pani Lina pyta, ile brakuje nam do 30 000 subskrybentów. Wiem, ale ty pewnie wiesz. Wydaje mi się, że mamy ostatnio przyrosty i brakuje nam w tym momencie do 54 osoby, już sprawdziłem. Do 23 000. 54 osoby, a więc jeżeli jeszcze nie 64 osoby. 54 osoby. Do 23 000, czyli do 30 brakuje nam jeszcze troszeczkę. Natomiast 29. 23, tak. Do 23. Co? Ja gadam. Bo to było 30 000, tak. Do 30 000 brakuje nam kilka tysięcy, więc jeżeli oglądacie, a nie subskrybujecie, bardzo prosimy o przyciśnięcie tego przycisku subskrybuj. Bardzo nam to pomoże w drodze do 100 000, chociaż ona jest strasznie długa. Brakuje nam też chyba 4 czy 5 patronów do 200 na Patronite, więc mamy takie końcóweczki, a przebiliśmy 200 wspierających na YouTubie, za co serdecznie dziękujemy, więc okrągłych liczb niedużo brakuje tu, niedużo brakuje tu. Pamiętajcie również o tym, żeby umieszczać informacje na temat, że oglądacie Kremlinkę i żebyście podawali nasze informacje też w swoich social mediach, żebyście wysyłali do swoich znajomych, bo tego typu informacji w Polsce jest dosyć mało, a za to są informacje, które są zgodne z rosyjską propagandą, nad czym mocno ubolewamy, bo to są nieprawdziwe najczęściej informacje, chociaż czasami są i prawdziwe. I proszę teraz sobie przejdziemy do komentarzach, bo jest poniedziałek rano, nie mamy kalkulatora, tak? Jeszcze się nie obudziliśmy. 7054. Brakuje do 30 000, takie było pytanie. Mamy dane, słuchajcie, najnowsze i to jest jak gdyby ten news tytułowy, przepraszam, poniedziałek, dotyczącej inflacji, która według Rostatu na koniec roku miało być 7,5%, natomiast już na koniec listopada osiągnięto 7,48%, to myślę, że te 48, żeby tak 7,5 nie było, wobec 6,69 w październiku. Mówimy o inflacji rocznej, czyli jest olbrzymi przyrost, bo w tym momencie przekraczający 20%, czyli mamy wzrost o 1 punkt procentowy, 1,11 i to jest dużo. To jest dużo jak na Rostat i jak na oficjalną, bardzo dużo jak na oficjalną inflację. Widzimy, że od momentu czyli od kwietnia, kiedy nakazana była najniższa ta inflacja przez prezydenta Putina, ona co miesiąc rośnie. I to tak w ostatnich miesiącach bardzo to przyspieszyło, bo jeszcze miesiąc temu te wzrosty były poniżej 1 punktu procentowego, a teraz są powyżej. No i co tutaj rośnie? Przede wszystkim produkty spożywcze. No i oczywiście na pierwszym miejscu kurczaki i jaja.
Tutaj jaja stały się jednym z najdroższych produktów w 46 regionach Federacji Rosyjskiej. Ich ceny wzrosły o 20%, w 21 regionach nawet o 28%. I to są takie wzrosty przez ostatnie miesiąc, 2 miesiące. Tutaj Rosstat jest troszeczkę spóźniony, wydaje się, jeżeli chodzi o swój koszyk, bo my o tych wzrostach informowaliśmy miesiąc temu, no i w sumie od nas się zaczęła ta afera kurczakowo-jajeczna i ona zatacza coraz większe kręgi, dotyka, w tym momencie można powiedzieć, że wszystkich regionów. Już nie ma takiego regionu, gdzie te ceny jaj i kurczaków nie wzrosły lub ich nie brakuje, bo mamy jakby dwa elementy, czyli ceny rosną i są braki. Dlaczego są braki? No dlatego, i o tym będziemy dzisiaj mówić, ze względu na nowe pomysły rządu, który chciałby ograniczyć te ceny, czyli chciałby, żeby kurczaki, jaja były dostępne, ale w niskich cenach i żeby sieci handlowe nie zwiększały tych cen, a tak się trochę nie da, chyba że będą zakupy właśnie za granicą tych jajek i kurczaków. Natomiast co jeszcze drożeje, bo to nie jest tylko tak, że tylko jaja i kurczaki. Według agencji statystycznej Rosstat mamy wzrosty to takie normalne, jesienne, natomiast jeżeli patrzymy również rok do roku, no to one są odczuwalne. Ogórki rosną o 35%, pomidory o 19%, winogrona o 9%, czosnek o 7%. Za to spadają cytryny i pomarańcze. To zawsze mi się podoba, jak Rosstat podaje jakieś dane, to tak coś tam rośnie, ale coś zawsze musi w tych danych spadać. Zawsze są te dane podane na taką kanapkę. Co prawda inflacja rośnie, ale na przykład właśnie cytryny spadają. No i tutaj mamy pomarańcze spadło o 9%, cytryny o 6%. Jaja już mówiliśmy, leki drożeją. Tutaj mamy poszczególnie, łącznie z tym, że aspiryna też drożeje miesiąc do miesiąca, prawie o 2%. Mamy też jakieś podane inne leki, ja nie będę ich czytał. Natomiast rośnie też cały czas paliwo silnikowe, ono podrożało o 2,3, pomimo że tłumik został przywrócony i te ceny hurtowe zaczynają się stabilizować. Natomiast jeszcze nie mamy takiego przełożenia na stacje benzynowe, jakiego by się spodziewał rząd. W sektorze usług turystycznych ceny wyjazdów wakacyjnych wzrosły i ceny wyjazdów do Azji Południowo-Wschodniej, w tym Tajlandii, wzrost prawie 20%, nawet bilety do Azji Centralnej rosną i tutaj mamy wzrost o 3%. Na Białoruś też jest drożej, mamy wzrost o 9%, do Emiratów Arabskich wzrost o 6%, na Kaukaz wzrost o 5%, do Turcji wzrost o 10% biletów. Tutaj to, co też niepokoi wielu, koszty wynajmu się zwiększyły i tak, co ciekawe, ten najem nie rośnie najbardziej w Moskwie, bo do tej pory Moskwa i Petersburg zawsze były na szczycie tych wzrostów, jeżeli chodzi o ceny. Tu mamy inną sytuację. Te średnie miasta najbardziej rosną, czyli Niżny Nowogród plus 28% mamy wzrost, Czelabińsk 26,5%, Tiumeń 23%, Wołgograd 21%, Rostów 17% i Moskwa tylko 14%, Petersburg podobnie 13%. Mamy też, słuchajcie, zapowiedź, o której też mówiliśmy. W piątek, 8 grudnia, prokurator generalny Krasnow polecił przeprowadzenie kontroli nadzorczych producentów jaj kurzych i sprzedawców detalicznych tych towarów w wielu regionach Rosji, to naprawdę chyba w prawie wszystkich. I zobaczcie, jak to brzmi. Prokurator generalny już nie zajmuje się jajami. Czyli Putin się zajmował się młody Patruszew, na którego spada olbrzymia obecnie krytyka, bo ktoś musi być winny tej sytuacji, i niestety wypada na Patruszewa, na to miał być następca Putina, więc troszeczkę to niedobrze mu wróży, natomiast prokurator generalny zajmuje się teraz jajami i przeprowadza kontrolę
wśród producentów, czyli już nie tylko Federalna Służba Antymonopolowa się zajmuje, ale prokuratura. Tutaj mamy wymieniony obwód samarski, orenburski, ulianowski, czyli tam, gdzie są, słuchajcie, już wiemy, gdzie są największe problemy i to jak gdyby potwierdzają również filmiki i zdjęcia z Telegrama, gdzie tam się ustawiają kolejki i tych jajek brakuje. Kontrole cen jaj w regionach Federacji Rosyjskiej będą prowadzone wspólnie z organami antymonopolowymi i innymi uprawnionymi organizacjami. Powodem tych działań jest wzrost średniej ceny detalicznej towarów o ponad 40%. I zobaczcie, prokuratura generalna mówi, że jaja drożeją o 40%, a Rostat mówi, że o połowę. No więc mamy tutaj też tak. Ale to wychodzi na to, że swoją będzie drogą. przyjeżdżał autobus komisarzy i prokuratorów i będą macać kury. Bardzo ładnie. No będą liczyć, wiesz, sprawdzać. Tak, sprawdzać, Mówiłeś, zaglądać. że będą paszporty kur sprawdzane, no wszystko będzie. Ja przejdę do następnego tematu. Propaganda wykorzystała gwiazdy sportu i filmu. 7 amerykańskich gwiazd, w tym Elijah Wood i bokser Mike Tyson, pojawiło się w filmach w rosyjskim internecie, które następnie podchwyciły media państwowe. W filmach ze współczuciem zalecają, aby Władimir poszedł na terapię z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Odtwórca roli Frodo Bagginsa z trylogii Władca Pierścieni, bokser, 4 innych aktorów i muzyk stali się ofiarami rosyjskiej propagandy, która pokazywała Władimira Załęskiego jako narkomana i alkoholika. Swoje śledztwo opublikował na ten temat New York Times. Filmy, które zaczęły pojawiać się w internecie, zostały nagrane w aplikacji Cameo, w której użytkownicy mogą płacić sławnym osobom za zamawianie spersonalizowanych filmów z życzeniami i tak dalej. W przypadku CA ceny zaczynają się od $340. Aktor nagrał taki filmik, w którym okazuje Władimirowi wsparcie moralne, zachęca go do podjęcia leczenia i kończy swój apel słowami: mam nadzieję, że otrzymasz potrzebną pomoc. Oczywiście nie wiedział, komu nagrywa taki film. Kiedyś sprawdzałem tą aplikację i to jest bardzo fajna sprawa. Można zamówić sobie spersonalizowane życzenia od swojego ulubionego aktora czy piosenkarza, którego popularność już spadła i w ostatnim czasie nie jest tak popularny. Jeżeli nie znacie, to można sobie pod CEP sprawdzić, a jeżeli chcecie jakieś spersonalizowane życzenia, na przykład od Pawła, to może trzeba mu napisać w komentarzach pod filmem, może musi się zarejestrować w Cameo, jakoś to dogramy i będzie wam życzenia nagrywał. Inne podobne filmy stworzył aktor znany z Breaking Bad Dean Norris, McGilley z serialu Scrubs oraz aktorka znana z serialu komediowego The Office. W przypadku Tysona wideo zostało po prostu zaczerpnięte z jego innego filmu. W wersji rosyjskiej jego głosu nie słychać, a lektor zwraca się z podobną prośbą skierowaną właśnie do Załęskiego. Oczywiście wszystkie gwiazdy nie miały pojęcia, dlaczego i dla kogo to robią. Robią tego w setkach. Rosjanie zagrali bardzo sprytnie kartą propagandową i wykorzystali ten temat. Pawle. Tak, słuchajcie, przejdźmy jeszcze do ostatniej informacji. Ona się wiąże z inflacją i z jajami. I mamy informację, która pochodzi od producentów i dostawców produktów spożywczych, którzy obawiają się niepokojów społecznych. I to, co wielu oczekiwało w 2022 lub 2023, być może nadejdzie w 2024. I tego obawia się zarząd Stowarzyszenia Rusprot Sojus, czyli producenci, dostawcy produktów spożywczych.
powiedzieli, że biznes obawia się ekscesów i ryzyka w przypadku zakazu podnoszenia cen żywności bez uzasadnienia ekonomicznego. Ja mówiłem, że coś takiego się szykuje, czyli rząd przygotował odpowiednie rozporządzenie, które miało być realizowane przez Federalną Służbę Antymonopolową, która będzie miała możliwość karania za podnoszenie cen, czyli bez uzasadnienia ekonomicznego. I tutaj Federalna Służba Antymonopolowa będzie miała możliwość ukarania firm za podniesienie kosztów towarów o 30% lub więcej, jeżeli nastąpiło to w ciągu 60 dni bez uzasadnionych powodów. I kto będzie decydował o tych uzasadnionych powodach? No właśnie Służba Antymonopolowa. I tutaj biznes jest uspokajany, że stosowanie ustawy będzie wyłącznie na polecenie rządu, gdy Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego potwierdzi wahania cen, ale nie można wykluczyć nadużyć w terenie, jeśli procedura postawienia przed sądem zostanie uproszczona. Tak powiedział prezes stowarzyszenia Dmitrij Leonow. Dodał, że główne ryzyko inicjatywy Federalnej Służby Antymonopolowej i rządu wiąże się ze ściganiem każdego uczestnika rynku, którego roczny obrót przekracza 800 milionów rubli. Czyli jeżeli jesteście producentem lub sprzedawcą produktów spożywczych i obrót roczny przekracza 800 milionów, to będziecie podlegać pod to rozporządzenie. Propozycja Federalnej Służby Antymonopolowej według Rusprot-Sojuzu zawiera odrzucenie postulatu ekonomicznego, że na wysoce konkurencyjnych rynkach cena jest ustalana przez równowagę podaży i popytu. Służba antymonopolowa stwierdziła, że prawo pozwala na ukrócenie nieuczciwych zachowań poszczególnych firm, a sam środek będzie tymczasowy. No tak. No wcześniej prokurator generalny Igor Krasnow polecił sprawdzić regionalnych producentów jaj. O tym już wspominaliśmy. No słuchajcie, bardzo ciekawie, dosyć mocne wystąpienie jednak Stowarzyszenia Producentów Produktów Spożywczych. Myślę, że no spodziewają się tych niepokojów głównie w sklepach, tak, że no będzie dochodzić do braków towarów. No i prawdopodobnie do różnego rodzaju limitowania tych towarów. To, co widzieliśmy na jajach, prawdopodobnie za moment będziemy mieli przede wszystkim na produktach mięsnych, bo takie zapowiedzi ja bym się szykują. dawał oferta limitowana albo jaja czy kury kraftowe. Jak jest, wiesz, napis kraftowy, to może być drożej, a ludzie myślą, że to jest taki produkt premium. No to u nas są wiejskie, tak, chyba jaja wiejskie, tak, że to takie kraftowe. Tak. Słuchajcie, no sytuacja, jeżeli chodzi o 2024, prawdopodobnie nie będzie dobra, dlatego, o czym wielokrotnie mówiliśmy, no nie można mieć dwóch rzeczy, i niskich cen, i towarów dostępnych w sklepach. To się w tym momencie w Rosji wyklucza, a rząd będzie chciał przed wyborami doprowadzić do takiej sytuacji i może wylać dziecko z kąpielą, bo może doprowadzić do braków, tak, w sklepach, tak, przez swoją politykę straszenia, tak, no bo tu cały czas mamy politykę straszenia producentów, straszenia sieci handlowych i straszenia chyba jeszcze tylko nie straszą obywateli, żeby mniej, bo za dużo wszystkich straszą. Panie Krzysztofie, Blik można używać na Patronite. Jest tak. Tam zakładka i można normalnie jak rachunek, więc tą optymistyczną wiadomością wypada nam zakończyć, bo 34 minuty prawie, Paweł. Kończymy. Ojej. No. Faktycznie. Dziękujemy. Miłego poniedziałku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.